Żyjemy w cyfrowym świecie. Banał powtarzany przez wszystkich i wszędzie. Ale co się za nim kryje? Istotną cechą współczesnego cyfrowego świata jest szybkość w tworzeniu i znajdowaniu informacji. Wystarczy parę sekund, żeby wygooglać interesujący nas temat, czy skorzystać z mediów społecznościowych, by znaleźć setki, a nawet tysiące stron internetowych, postów czy artykułów. Jak w tym gąszczu znaleźć prawdziwe informacje? Jak weryfikować to, co znajdujemy w sieci? Jak nie dać się zmanipulować? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć na dzisiejszej lekcji. Według raportu Stowarzyszenia Demagog o problemie fake newsów w Polsce czerpiemy informacje głównie z telewizji, ale też z mediów społecznościowych oraz internetowych portali informacyjnych. Zdaniem ankietowanych w polskim społeczeństwie nie istnieje wysoka świadomość problematyki powstawania oraz udostępniania i rozpowszechniania fałszywych informacji. Świadczy o tym fakt, że z pojęciem fake news niemal połowa przebadanych nigdy nie miała do czynienia. Zacznijmy zatem od definicji. Nieprawdziwe lub częściowo nieprawdziwe informacje, wiadomości, często o charakterze sensacyjnym, publikowane w mediach z intencją wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych lub prestiżowych, to są właśnie fake newsy. Dotyczą one ważnych społecznie kwestii, a rozpowszechniane są nie tylko przez zwykłych ludzi, ale również przy pomocy zautomatyzowanych i agresywnych technik, takich jak boty społeczne, sztuczna inteligencja, mikrotargeting lub trollowanie, co wtedy ma cechy dezinformacji lub propagandy. Dezinformowanie społeczeństwa negatywnie wpływa na całe państwo, na podstawy społeczne, ekonomiczne oraz kulturowe, co z kolei toksycznie wpływa na więzi społeczne w bliskim i dalekim otoczeniu. Dezinformacja ma wywoływać niepewność lub wrogość, doprowadzić do polaryzacji albo zakłócenia procesów demokratycznych. Doskonałym miejscem dla rozpowszechniania fake newsów są media społecznościowe, które są wskazywane przez młodych ludzi jako główne źródło codziennych informacji. Dzieje się tak ze względu na brak mechanizmów kontroli jakości zamieszczanych informacji, które obowiązują w serwisach i agencjach informacyjnych. Natłok informacji pojawiających się codziennie na naszych newsfeedach, czyli tzw. tablicach w mediach społecznościowych, na których wyświetlane są informacje publikowane przez naszych znajomych i inne obserwowane osoby, firmy, instytucje. Sprzyja on pobieżnemu przeglądaniu linków. Niski koszt i łatwość wygenerowania fake newsa czy teorii spiskowej oraz łatwość udostępniania materiału do wielu odbiorców poprzez sieć kont i serwisów internetowych powiązanych ze sobą tworzących roje informacyjne, ale również fałszywe lub zautomatyzowane konta mogące służyć do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i w sztuczny sposób napędzać ich poczytność. Z tego względu jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości jest umiejętność odróżniania fałszywych informacji i nieprzekazywania ich dalej. Pomocą w tym zakresie może być plansza opublikowana przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA. Zostało na niej wskazanych 8 głównych założeń, które mają pomóc w identyfikacji fałszywych informacji. Sprawdź źródło. Kto udostępnił te informacje? Na jakiej stronie? Jaki miał cel? Jeśli na stronie internetowej, czy jest możliwość kontaktu do autora? Czytaj treść, nie tylko nagłówek. Nagłówki i podtytuły są po to, żeby przyciągać uwagę, angażować emocje i ciekawość czytelnika. Często nie oddają sensu całej treści. Sprawdź autora, czy jest wiarygodny, czy jesteś w stanie potwierdzić, że jest prawdziwy. Oceń pomocnicze źródła. Czy faktycznie podają te same informacje, co pojawiają się w tekście? Co to za strony i kto jest ich autorem? Czy inne źródła potwierdzają te informacje? Sprawdź datę publikacji. Czy są to informacje aktualne? Czy sytuacja od momentu jej publikacji mogła się zmienić lub zostać wyjaśniona? Upewnij się, czy nie jest to żart, czy nie jest to satyra. Upewnij się w sprawie źródła i autora sprawdzonej informacji. Przemyśl własne uprzedzenia.
Uważaj na stronniczość, upewnij się, czy Twoja opinia w danym temacie nie wpływa na Twój osąd prawdziwości znalezionej informacji. Zapytaj ekspertów. Uzyskaj potwierdzenie od niezależnych ludzi dysponujących wiedzą w danym temacie. Skorzystaj z konsultacji ze stowarzyszeniem lub na stronie internetowej zajmującej się potwierdzaniem prawdziwych informacji, czyli fact-checkingiem. W 2022 roku Akademia Sztuki Wojennej zainaugurowała kampanię społeczną pod hasłem Fejkoodporni. Pomaga ona uświadomić, czym jest dezinformacja i fake newsy, jakie stwarzają zagrożenia, jak się przed nimi bronić oraz jak chronić siebie i bliskich. Pamiętajcie, zawsze weryfikujcie informacje znalezione w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych, zanim uznacie je za prawdziwe i podacie dalej. Karaluch, karaczan wschodni, Blatta orientalis. To gatunek owada. Nie zna granic, nie zna barier, chce się rozmnażać i psuć twoje życie. Karaluch nie znosi światła. Wystarczy je zapalić, żeby się schował i czekał na kolejną okazję. Podobny jest fake news. Fake news to gatunek informacji, ten najbardziej złośliwy. Miesza prawdę z kłamstwem. Rozmnaża się w straszliwym tempie, kiedy nie reagujemy. Żywi się twoimi emocjami i uprzedzeniami. Wykorzystuje i manipuluje. Wystarczy sprawdzić źródło i nie przekazywać fałszywych informacji, by fake news zniknął. I być czujnym, gdy znów się pojawi. Spotkasz fake newsa, nie daj się wkręcić. Podane podczas lekcji zasady mogą się Wam w tym zadaniu przydać. Zagrajcie w większym gronie w głuchy telefon. Niech hasłem będzie krótka informacja, np. szpitale przyjmują pacjentów bez względu na narodowość lub możesz skorzystać ze szczepienia przeciwko COVID-19 w swojej szkole. Czy hasło na koniec jest takie samo? Jeśli nie, co się wydarzyło po drodze, że się zmieniło? Poszukajcie przykładów fake newsów, satyry lub doniesienia o faktach, które pojawiły się w ciągu ostatniego miesiąca. Jakie mogły być konsekwencje puszczenia w obieg tego typu informacji?